Kochani, lecimy z kolejnym fascynującym odcinkiem. Niezmienny skład, czyli ten gościu od Pingwina i ten drugi gościu, ekspert z Panasonica. Tym razem będzie poprawnie Stanisław Glodny. Tak jest, dziękuję bardzo. Kochani, dzisiaj na tapet bierzemy kwestie czynnikowe, ogólnoczynnikowe, jak to się będzie, że tak powiem, rozwijać, jakie mamy tutaj niepokoje i tak dalej. Nie przedłużając, 1. Zakaz sprzedaży serwisu pomp ciepła na dany czynnik chłodniczy, od kiedy, jakich. Fakty i mity, jak to wyglądało historycznie. I tutaj mamy takie 3 czynniki. R22, 407C i R410A, który szerzej będzie znany tutaj, myślę, oglądający. Szubszki będą. Okej, no to możemy historycznie się temu przyjrzeć, bo z tych czynników R22 był tym czynnikiem, który został już całkowicie wyeliminowany, no ładnych kilkanaście, chyba nawet lat temu. 2005 była data sprzedaży urządzeń. Sprzedaży urządzeń, potem jeszcze się pojawiały do serwisowania, potem był do serwisowania. Dobra, ale to właśnie o tym. Czynnik R22 był wycofywany nie z powodu jego wpływu na efekt cieplarniany, tylko ze względu na jego niszczący wpływ na warstwę ozonową. Natomiast to był całkiem ciekawy czynnik, który zastąpił czynnik R12, R11, który miał ten współczynnik jeszcze większy. I on już był czynnikiem, który zamieniał czynnik mniej ekologiczny. Bo czynnik R11 czy R12 miał ten współczynnik ODP przyjęty jako 1, a ten miał 10. miejsce po przecinku, jeżeli chodzi o jego wpływ. Natomiast był świetnym czynnikiem, jeżeli chodzi o własności chłodnicze, był bardzo wydajny, też wydajny objętościowo. Natomiast no, tak samo jak ten czynnik R11, R12, on został całkowicie zakazany. W pierwszej kolejności pojawiła się data wycofania nowych urządzeń z tym czynnikiem. Później pojawiła się data zakazu też serwisowania tych urządzeń. Natomiast do dzisiaj pracują urządzenia, które są szczelne. Krótko mówiąc, nie było obowiązku likwidacji urządzeń SR22. Jeżeli urządzenie pracowało, nie było potrzeby jego demontażu, jego deinstalacji. I to się odbywało na przestrzeni kilku lat. Ten czynnik serwisowo jeszcze dość długo po wycofaniu pracował. I tak jak mówię, do tej pory działają urządzenia, które są napełnione tym czynnikiem. To, czy one faktycznie są szczelne, czy teraz już będą wiecznie szczelne, niech pozostanie tylko tajemnicą instalatorów, którzy je obsługują. Natomiast jakby to tylko wskazuje stan prawny, tak? Że to wycofanie nie zmusza nas do likwidacji czegoś, co działa. I tak przechodzimy jakby do tego, co nas teraz czeka. Tak naprawdę powinniśmy na to spojrzeć z perspektywy kilku pułapów. Tego GWP bardzo wysokiego, powyżej 2500, GWP, nazwijmy go już dzisiaj optymalnego, czy średniego na poziomie 750. W tej pierwszej grupie poniżej 2500 znajduje się czynnik R410, powyżej są czynniki takie R407, 404, chłodnicze bardziej czynniki. 750 to tą wartość spełnia czynnik R32. No i później mamy taki pułap 150, w którym mieszczą się czynniki poliolejfinowe. I teraz taki czynnik R452 w tej grupie się pojawia i z nim są związane pewne plany i oczekiwania. No i oczywiście są czynniki naturalne, które mają GWP na poziomie 1, 2, 3, czyli to są te wartości nasze docelowe. I co nas czeka? Teraz nie mam tutaj konkretnych danych dotyczących dat, natomiast jeżeli chodzi o te urządzenia powyżej 2500, to w zasadzie nie występują pompy ciepła i klimatyzatory, które byłyby zasilane, czy napełnione, przepraszam bardzo, tymi czynnikami, więc jakby dla nas, z naszej perspektywy jest to coś pomijalnego. To, co nas interesuje, ta wartość, to ten przedział pomiędzy 750 a 2500. Urządzenia z takim GWP nie będą mogły być wprowadzone na rynek po 2020, czy już w 2026 roku. I co to dla nas znaczy, że nie będą mogły być wprowadzone? To znaczy, że producenci nie będą mogli sprowadzić i wprowadzić do obrotu nowych urządzeń z tym czynnikiem. A mówiąc to jeszcze konkretniej, dystrybutorzy i sprzedawcy, którzy będą mieli te urządzenia na magazynie, jeszcze przez rok od wprowadzenia tego ograniczenia, będą mogli te urządzenia sprzedać do montażu. Czyli tak naprawdę jeszcze się troszkę wydłuża czas, w którym my możemy nowe takie urządzenie zastosować.
Jednocześnie w tej dacie nie występuje żadne ograniczenie dotyczące serwisowania tych urządzeń, natomiast pojawiają się tam też, teraz nie pamiętam w którym dokładnie momencie, ograniczenia dotyczące czynnika R32 i zostało określone, że małe moce, czyli urządzenia de facto do 12 kW, będą musiały mieć już czynnik OGWP poniżej 150. I tak naprawdę w grę tutaj przy małych urządzeniach będą wchodziły albo te czynniki, albo te urządzenia na R452, albo czynniki naturalne, takie jak R290 czy R744, czyli CO2. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że w zasadzie wszyscy producenci w tych małych mocach już dzisiaj dysponują i oferują urządzenia napełniane tym czynnikiem najczęściej naturalnym, czyli R290. De facto wygrał taki wyścig ten czynnik, bo w grze jeszcze wchodziły inne rozwiązania, w szczególności dwutlenek węgla. Natomiast dlaczego on wygrał? Bo aplikacja go do systemu była bardzo prosta. Ten czynnik pracuje z układem chłodniczym o praktycznie tożsamej konstrukcji. Te urządzenia konstrukcyjnie, serwisowo się nie różnią. A jeżeli chodzi o same parametry chłodnicze, no to ten czynnik jest w zasadzie tożsamy właśnie z parametrami czynnika R22. Więc takimi bardzo przyjemnymi, nie za duże ciśnienia, bardzo, bardzo pozytywnie pod tym kątem jest ten czynnik odbierany. Co dalej? Dalej czeka nas wprowadzenie ograniczenia też czynnika R32, czyli tego GWP 150 dla urządzeń od 12 do 50 kW i w tym zakresie pozostaną urządzenia poniżej GWP 150, czyli de facto albo czynniki naturalne, albo ten czynnik na przykład R452 lub inny poliolejfinowy, który się będzie mieścił w tym zakresie. Coś wymyślą. Coś wymyślą, tam jest parę firm, które nad tym pracuje. Natomiast która data potem jest kolejna, która może być odebrana jako niebezpieczna, to rok 2032, czyli de facto za 9 lat. Jest to data, po której nowy czynnik, w tym GWP 750, 2500, nie będzie mógł być używany serwisowo. I tutaj należy powiedzieć rzecz jasną, chodzi o nowy czynnik, czyli nie będzie można pojechać do hurtowni chłodniczej i kupić nowego czynnika. Ale do celów serwisowych będzie można nabyć, zakupić, nie wiem jaka będzie procedura, czynnik regenerowany, czyli taki, który został odzyskany z urządzeń likwidowanych i w tym momencie nie mamy żadnej konkretnej informacji na temat wycofania tego regenerowanego czynnika z obsługi urządzeń. I tak samo było z czynnikiem też potem R22 w pewnym momencie, natomiast on musiał być całkowicie wycofany, ale w jego przypadku występował wprost zamiennik, można było stworzyć mieszaninę, którą można było zastosować jako retrofit 1:1, z lekkim pogorszeniem parametrów, ale działało. W przypadku 410 jest trochę trudniej. Naturalnym zamiennikiem byłoby czynnik R32, ale niestety to jest czynnik, który ma trochę wyższą temperaturę krytyczną, wyższe temperatury końca sprężania, w związku z czym po prostu sprzętowo te urządzenia na 410 mogłyby tego nie wytrzymać. I elektronika w sumie, która to obsługuje, też nie jest do tego no elektronika nie. Chodzi o prostą rzecz. Sprężarka się może ugotować, jeżeli nie jest do tego przewidziana. I de facto chłodniczo urządzenia na 410 i 32 są tożsame. I 32 oczywiście proszę tego absolutnie nie robić. Można byłoby zastąpić 410 i to by zadziałało. W drugą stronę też by zadziałało, aż by się ugotowało. Bo fizycznie te głowice, te części sprężarki mogłyby tego nie wytrzymać. Także to jest jakby taka przyczyna. Czyli patrząc na to z naszej perspektywy, dzisiaj większość pomp jest R32, jeszcze R410, gdzie R410 no będzie sprzedawany dokąd będzie na magazynach, ale tak naprawdę wszyscy już mają albo urządzenia nowsze, które będą wprowadzać i tak dalej. Natomiast z perspektywy serwisowej i obsługi takiego urządzenia nie ma tutaj powodów do niepokoju. Natomiast co jest pozytywne, może się okazać, że gdzieś się pojawią te urządzenia w jakiejś lepszej cenie na przykład. Może się też okazać, że będą po prostu ekonomicznie bardziej opłacalne i wtedy nagle się okaże, że wszystkie znikną. Natomiast to jest na razie pieśń takiej wstępnej przyszłości. Mamy jeszcze czas na to, żeby te urządzenia spokojnie montować. Nie musimy się bać tym, że za chwilę użytkownik będzie miał jakikolwiek problem z tym urządzeniem. Z obsługą potem naprawy i tak dalej. Czyli to chodzi mi właśnie o sytuację taką... Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. To są cele, które nie są pewne. Bardzo ważna rzecz.
To jest propozycja, czy treść uchwały, nie wiem, czy to jest uchwała, rozporządzenie, proszę mnie z tego nie odpytywać, która końcem grudnia ma być głosowana w Unii, w Parlamencie, czy w Radzie. Nie, proszę, też mnie proszę nie pytać o szczegóły w tym zakresie. Natomiast to jest coś, co będzie poddawane głosowaniu i wszystko wskazuje na to, że w tej treści, w tej formie to zostanie zaakceptowane. Natomiast ta uchwała czy rozporządzenie zakłada też, że w 2030 roku odbędzie się rewizja tego. Że jest furtka jakaś. No. Furtka, która mówi, że jeżeli do 2030 roku nie będziemy osiągać tych założonych celów klimatycznych, czyli zależy nam na tym, żeby je osiągnąć, to wtedy będzie rewizja i ewentualne, powiedzmy, dalsze zaciskanie pasa w tym zakresie i wtedy może się pojawić w przyszłości, znowu w perspektywie iluś lat, jakaś perspektywa na dalsze ograniczenia. Natomiast no, dla celów serwisowych ten czynnik, jeżeli on jest regenerowany, no to nie ma w tym momencie przyczyn, dla których po całkowitym ograniczeniu produkcji tego czynnika mielibyśmy ograniczać też serwisowanie tych urządzeń. Szczególnie, że korzyści środowiskowe płynące ze stosowania tych urządzeń są wielokrotnie wyższe niż konieczność, niż gdybyśmy kazali je likwidować i modernizować, więc to zupełnie nie o to chodzi. Nikt nie ma zamiaru tych urządzeń likwidować, raczej chodzi o to, żeby one dożyły swoich dni i zostały po kilkunastu latach zastąpione nowszym rozwiązaniem, najlepszym, jakie w danym momencie będzie. Taki monolog wyszedł. Ja nie jestem jakby specjalistą od czynników. Proszę też jakby nie traktować tego, co powiedziałem, jako rzecz świętą. Chodziło o nakreślenie tylko, jak ta sytuacja wyglądała przeszłościowo i jak to teraz może być i właśnie czy osoba, która decyduje się teraz na pompę ciepła i musi się martwić tym czynnikiem. Którym jest na 40. Ja jestem głęboko przekonany, że się nie musi martwić. Ja wiem, że z moich ust to może ktoś powiedzieć, że to nie jest do końca wiarygodne, no bo skoro je mamy, to je oferujemy. Natomiast prawda jest taka, że to działa trochę w dwie strony. Z jednej strony ja mówię, że się nic nie dzieje, mówię to na jakiejś podstawie, z drugiej strony może się pojawić głos w drugą stronę, że bójcie się tego czynnika, natomiast na ile to jest głos rozsądku, a na ile to jest głos, który ma za zadanie wzbudzić sprzedaż po stronie czyjejś, kto już nie ma takich urządzeń, to jest rzecz wtórna. Natomiast no, w dużych urządzeniach, w dużych mocach, tam jeszcze się będą pojawiały różne historie, tak samo tam, gdzie to będzie z przyczyn bezpieczeństwa konieczne, tam też jeszcze te czynniki będą dopuszczalne, tak? Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten zakaz sprzedaży i przyszłość, która nas czeka. Mam nadzieję, że nie powiedziałem jakiejś głupoty, w razie czego będziemy próbowali prostować. Nie powiedziałeś, wiemy jak to mniej więcej przebiegało i w jakim kierunku idzie, że się raczej na chwilę obecną nie należy przejmować, wybierając pompę ciepła nawet na 410, a tym bardziej na R32. Tak, serwisowo nie się tym nie martwimy. Myślę, że serwisowo nawet ten czynnik zostanie dłużej z nami, jeżeli nie zostaną osiągnięte cele, chociaż chciałbym bardzo, żeby to znaczy, wiesz, pytanie, jak nie osiągnąć, w jaki sposób wycofanie z obsługi urządzeń ma pomóc realizacji celów. Nam chodzi o wprowadzanie nowych urządzeń, które są ekologiczne, a nie likwidowanie tych, które działają. Kolejne pytanie. Czy pompy ciepła na propan to jedyne sensowne wyjście, plusy i ograniczenia? No, na pewno nie jest to jedyne sensowne wyjście, ale niejako wygrało wyścig. Dlaczego? Alternatywne są. Tak naprawdę. Po tym, co było tam kilka miesięcy temu w rządzie, tak? I że puścili jakąś famę, co będzie zakazane, że pompy ciepła będą zakazane. No oczywiście, no to generalnie wiadomo, że tutaj panikę ktoś szerzył, ale nie chciałbym w to w ogóle wchodzić. Raczej bym powiedział tak, czy to jest jedyne sensowne wyjście? Najprostsze w implementacji, o niezłych parametrach, dość łatwe do wykonania. W związku z tym wygrało z takich przyczyn bardzo prozaicznych. Jakie są ograniczenia? No, są to urządzenia z gazem skrajnie wybuchowym, w związku z czym obowiązują pewne zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim montażowo raczej to będą urządzenia monoblok, chyba że pojawią się jakieś zmiany i dopuszczenia jakichś, nie wiem, żeli absorbujących ten czynnik, tak żeby po wycieku on gdzieś tam wchłonął. No, różne są pomysły. Takie technologie też się pojawiają i one z pewnością może by umożliwiły jakieś dalsze kroki. Natomiast jeżeli chodzi o pompy, w tym momencie przepisy są takie, że raczej to będą urządzenia monoblok i na to się trochę nastawiamy, że jednak w tych monoblokach będziemy żyli, czyli te osoby, które montowały ten układ chłodniczy, mogą nie być zadowolone, natomiast będą miały też pracę, jeżeli chodzi o serwisowanie tych urządzeń. Bo tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę, to niewiele się zmienia, ale o procedury bezpieczeństwa. Tutaj się zmienia
bardzo dużo, bo żeby takie urządzenie, taki układ chłodniczy otworzyć, no trzeba być do tego lepiej przygotowanym. Pamiętajmy, to jest skrajnie palny czynnik, którego nie wykryjemy, bo to nie jest gaz taki jak w butli, który jest nawaniany, który wyczujemy po prostu nosem, że on uciekł, tylko to jest czynnik absolutnie bezwonny i my go nie zauważymy. Dlatego potrzebujemy detektory, wentylatory, które będą oczyszczały pole pracy. Są konkretne wytyczne w tym zakresie. Czy one są przerażające i trudne do zrealizowania? Wydaje mi się, że nie, bo jakby po stronie instalatora kluczowe jest to, żeby właściwie wybrać miejsce montażu, bo wokół urządzenia jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, nie może być tak, że ten czynnik, który potencjalnie wypłynie, wpadnie do piwnicy przez okienko. To są takie prozaiczne rzeczy. No wiadomo, że do tego nie może dojść. Musimy się przed tym zabezpieczyć. Tak samo przy tym urządzeniu nie może być żadnej skrzynki elektrycznej. No takie w sumie zupełnie naturalne rzeczy, jak na to, że pracujemy gdzieś tam z gazem, który jest mimo wszystko palny, wybuchowy. Więc to jakby w tą stronę. Jakie są plusy jeszcze dodatkowe? Bardzo fajne, wysokie temperatury, które można uzyskać. Lepsze sprawności przy grzaniu ciepłej wody użytkowej. Tak, no przede wszystkim możemy wygrzewać legionelle, takie rzeczy uzyskiwać z układu sprężarkowego. Fajny układ, ale tak samo to jest czynnik, który jest dość trudny w obyciu, bo jemu tam wiele osób mówiło, że jemu mocno spada wydajność i tak dalej. Ja szczerze mówiąc czekałem bardzo mocno, aż my wypuścimy pompy generacji L na R290 po to, żeby samemu się przekonać, czy moje myślenie w kategoriach to są pewne ograniczenia czyjeś, a nie ograniczenia czynnika, bo jego parametry termodynamiczne wskazywały, że to jest fajny czynnik. No i to, co jakby te nasze urządzenia pokazały w parametrach, jakby potwierdza to, że raczej się nie mamy czego obawiać. Te wykresy wydajności są bardzo pozytywne. Co jest jeszcze taką wadą, to jest czynnik, który ma bardzo dużą wydajność, jeżeli chodzi o kilogram czynnika, ale kilogram tego czynnika zajmuje bardzo dużo miejsca. Stąd rozmiar na przykład sprężarki w pompie powiedzmy 7 czy 9 jest taki sam jak w TICAP-ie 12. Jeśli chodzi o pojemność, jego fizyczne gabaryty. Stąd te jednostki są dość... sprężarki są większe, no. Jest to dość duże, ale to wynika wprost z tego, że ten czynnik zajmuje więcej miejsca. Czy to jest jakiekolwiek wyzwanie? Wydaje mi się, że absolutnie nie, więc to tym się też jakby nie martwimy. Jakby tu jestem o to spokojny. Zresztą polecam też poglądać sobie parametry tych urządzeń. One są no takie po prostu dość uczciwe. Także masz zadanie przed sobą. Parametry pooglądać i zobaczyć, bo też ładny... A nie zamontowałeś jeszcze, nie? Jeszcze nie, ale to już wkrótce. Ktoś się na pewno zgłosi, w dobrej cenie zamontujemy. Webinary też były na ten temat, serii nowej K. Więc odsyłamy do tego, jest to w opisie i przechodzimy do kolejnego pytania. Trochę na nie odpowiedziałeś w sumie. Co z pompami ciepła na CO2? Świetne rozwiązanie, natomiast są... Jakie są problemy? Problemy są... Znaczy, dobra, czemu my mówimy o problemach? To nie są problemy, to są cechy charakterystyczne. To jest czynnik, w którym pracuje się na ciśnieniach od 30 do 120 bar. Więc po pierwsze mamy bardzo duże ciśnienia, ten układ fizycznie musi być odporny na tak duże ciśnienia w środku, więc jego koszty wykonania techniczne są po prostu wyższe. Muszą być mocniejsze materiały i to jest taki pierwszy powód. Drugi, jeżeli chodzi o układ chłodniczy, tam przy wyższych temperaturach nie będziemy mieli procesu skraplania, tylko będziemy mieli gas cooling. Tam po prostu sam układ jest bardziej skomplikowany, dwustopniowy. Co też nie pozwala nam przynajmniej na tym etapie, na to, żeby to było produkcyjnie w tej samej cenie, co prosty układ na R290. W związku z tym, że to gas cooling, interesuje nas duża delta. Czyli nie 5 kelwinów, tylko ten układ świetnie by pracował z deltą 15 kelwinów. Czyli nie do podłogi, ale żeby było śmiesznie, specjalnie. Tak, ale żeby było śmiesznie, ten układ, jeżeli chodzi o etykietę ERP, byłby badany, tak samo jak wszystkie pompy, dla delty 5 kelwinów. Więc jego klasa energetyczna byłaby potencjalnie niska, bo nie byłby badany w optymalnym punkcie pracy. Taka też ciekawostka. To jest czynnik, który świetnie się sprawdza i będzie się sprawdzał i będzie wypierał rozwiązania konwencjonalne w chłodnictwie, bo umożliwia tworzenie układów mroźni, chłodni na minusowe temperatury, minus 15, minus 30, przy bardzo wysokiej efektywności. Więc to na pewno jest miejsce, gdzie ten czynnik będzie wykorzystany. Czy w pompach ciepła go spotkamy? Pewnie się zdarzą takie urządzenia. Zresztą sami mieliśmy takie już
powiedzmy nieprzygotowane, a zaprojektowane, przetestowane. Natomiast no, decyzja finalna była taka, że jednak propan będzie tym czynnikiem, w który pójdziemy. No i z dzisiejszej perspektywy uważam, że to był dobry krok, bo to urządzenie jest w swojej konstrukcji dość proste i to chyba wygrywa, ta prostota. Myślę, wiesz, tutaj cały czas bijemy się z tym, że można by było wykonać urządzenie, ale ktoś to urządzenie jeszcze musi kupić, żeby to było jeszcze dla nich uzasadnione ekonomicznie. To urządzenie nie byłoby o połowę w kosztach eksploatacyjnych jeszcze tańsze, już nie. A dużo droższe. Można tak powiedzieć, że już tej oszczędności nie mielibyśmy, ale świetnie by sobie radziło z bardzo niskimi temperaturami zewnętrznymi. Bez spadków wydajności i też ze spadkiem, natomiast chodzi o to, że na dwutlenku możesz zejść bardzo nisko z odparowaniem, tak? A po stronie wysokiej tam ten efekt się uzyskuje dwustopniową sprężarką, inżektorami, no, cuda na kiju. Taki dość trudny układ. To już na pewno nie są 4 elementy. Sprężarka, zawór rozprężny i 2 wymienniki. To już nie tędy droga. Natomiast nie ukrywam, że mam pewien żal w sercu, że jednak nie udało się tych pomp wprowadzić. Przejdźmy do kolejnego pytania. W jakim obecnie grupie czynników chłodniczych producenci pokładają największe nadzieje, a jakie czynniki są obiecujące w dalszej perspektywie czasu? No to już było powiedziane. No, 290 dzisiaj wygrywa. Wykorzystujemy do maksimum ten czyli czynnik mówimy R32. Teraz, czyli R32 syntetycznych. R452 poniżej 150 GWP. Ale no i czekamy, może coś będzie na lepszego. ten czynnik urządzenia? Są pewne urządzenia. Niektórzy się tym chwalą, nawet ostatnio gdzieś tam słyszałem, że ktoś ma i się tym chwali. Natomiast no jeszcze jakby nie wiemy, jak to się zachowuje. Na pewno to nie jest popularne. Wygrywa ten propan mimo wszystko. Przede wszystkim nie ma na niego w ogóle kontyngentów. To jest czynnik docelowy. Nikt już propanu nie zlikwiduje. Nikt nie powie, że jest mało ekologiczny. To jest koniec jakby tego wybiegu. To jest punkt, przy którym się możemy zatrzymać i powiedzieć, tak, osiągnęliśmy cel klimatyczny w tym zakresie. No wszystkie chyba, że urządzenia. CO2, tak? Okej, ale on już jest tożsamy. Tam już ta różnica jest minimalna. To jest punkt, w którym możemy się spotkać i powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co się dało, nie mamy w ogóle czynników syntetycznych powodujących efekt cieplarniany w urządzeniach nowych wprowadzanych na rynek. Te, które są, jak się zepsują, zostaną gdzieś tam docelowo zamienione tymi nowymi. I to jest jakby żyjemy w czasach, w których kilkadziesiąt lat temu opracowywano pierwszą technologię chłodniczą i zaczynano od czynników naturalnych. Ale były niebezpieczne, więc wymyślono te syntetyczne, żeby się nie stała krzywda. No, nie było silników EX i tak dalej. I przez te wszystkie lata doszliśmy do tego samego punktu. Zamknęliśmy koło. To jest taki trochę optymistyczny głos tego wszystkiego. Że to jest koniec. Dalej już nic nie będzie po propanie, po CO2. Tak. Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi odnośnie czynników chłodniczych i tego wpływu na efekt cieplarniany, że mamy tutaj uwolnienie 1 kg przeliczane na ekwiwalent tego CO2 w tonach. W tonach. Warto powiedzieć, że to występuje kiedy? Kiedy ten czynnik zostanie uwolniony dopiero. Tak. Więc jeżeli układy są szczelne, wykonane przez wykwalifikowany, że tak powiem, personel, może się okazać, że ten układ jest szczelny przez 15-20 lat. I tak jest bardzo często. Więc też tutaj... Ale właściwe serwisowanie, obsługa, dlatego też przy każdym urządzeniu na 410 co roku wykonujemy kontrolę szczelności. Jest to wymagane, no bo nam zależy na tym, żeby to urządzenie pracowało, ale żeby nie dochodziło do wycieku czynnika. To jest jakby cel. No bo wyciek czynnika, nawet częściowy, to też strata wydajności takiego urządzenia i tyle. I warto oszczędzać kasiurę. Jeżeli to wszystko odnośnie czynników, to zapraszamy Was oczywiście do wszystkich webinarów, które są w opisie tego filmu. Zapraszamy Was do komentowania, no i do oglądania reszty filmów z serii, którą nagrałem z tym pięknym panem. Ach, dziękuję bardzo. To do zobaczenia kiedy? W następnym odcinku za 3 lata. Może tak być. A my kończymy ten wspaniały dzień. Dziękujemy. Dziękujemy.